Zanim osiągnąłem jakże szacowny status pracownika fabryki w Anglii, w Polsce piastowałem równie szacowny zawód pracownika budowlanego. Pamiętajcie, szanujcie budowlańców. Na budowie nauczyłem się 3 rzeczy: przeklinania, picia wódki i szpachlowania. Także nigdy nie wiadomo, kiedy jedna z tych 3 rzeczy Ci się przyda w życiu. Uczcie się wszystkiego i wykorzystujcie w odpowiednim momencie. Teraz jest czas Kurde, teraz jest teraz jest czas na szpachlowanie. Uwaga, bezpłatne lokowanie produktu. Muszę wspomnieć o Multifinish, czyli o angielskiej szpachli do ścian i sufitów, która jest bardzo dobra moim zdaniem i udała się Anglikom. To jest taki czerwony proszek. Po wymieszaniu wygląda tak. No, po wyschnięciu jeszcze zobaczycie. Szpachla jest naprawdę super. Parę wiader w życiu niestety zmarnowałem, zanim się nauczyłem nad tym pracować, bo jednak człowiek uczy się na swoich błędach. No, ale umiem, jak to tatuś mówi, ucz się u ludzi, u siebie zrób dobrze, tak? No to jedziemy z tym. Multifinish pakowany jest w 25-kilogramowe worki. Jednym workiem można pokryć około 10 m2 powierzchni. Zależy, wiadomo, od równości. Na 25 kg szpachli trzeba dać mniej więcej 11,5 litra wody. Taki ładny domek, co kupiliśmy, a patrzcie jaki obraz nędzy i rozpaczy. To jeszcze będzie dużo gorzej, za czym będzie lepiej. Ale piękny czerwony żyrandol dalej na suficie. Przed szpachlowaniem trzeba przygotować ściany. Najpierw je загruntujcie. Jeśli będzie potrzeba, osadźcie narożniki, docinając je na odpowiednią długość, a później na róg nałóżcie po obu stronach ściany cienką warstwę szpachli. Przyklejcie narożnik, poruszacie nim delikatnie. Ustawcie za pomocą poziomicy nadmiar szpachli, rozszpachlujcie albo zbierzcie do wiadra. Multifinish przed użyciem należy przemieszać 2 razy. Na wszelkie pęknięcia ściany i wrogi najlepiej przykleić siatkę, czyli taśmę z włókna szklanego. Warto to zrobić w kątach między sufitem a ścianą oraz między ścianami. Później jak najszybciej należy założyć ścianę lub sufit. Następnie szykujemy drugą partię multifinishu, również mieszamy 2 razy, zarzucamy ją, wygładzamy, czekamy aż przyłapie, dotykając dłonią, palce nie mogą się wbijać i dobrze jest, jakby się nie przyklejały za mocno, prawda? Wtedy bierzemy pióro bądź dużą pacę i na mokro, mocząc ścianę pędzlem bądź gąbką do tynkowania, bądź pryskając jakimś sprayem, czystą wodą, moczymy ścianę, no i ściągamy na gładko. Udało mi się ostatnio wszystko wyszpochlować. Łacia ta ściana wysycha. No i później posprzątamy ten cały bałagan. Trochę przeszlifujemy. No i zostawimy do czasu, aż podłogi będą zrobione. I wtedy ruszymy z malowaniem z pierwszego, a później kolor. W czasie pandemii było ciężko z materiałem, więc kupiłem board finish i multifinish do szpachlowania. Tym robiłem przeważnie, w sumie zawsze. A to wziąłem, ponieważ nie było za bardzo wyboru i ma pewne limity, więc wziąłem maksymalną ilość tego i maksymalną ilość tego. Jednym i drugim szpachlowałem na ścianach, powiedzmy, już otynkowanych, przygotowanych, zagruntowanych i na płytach gipsowo-kartonowych. I powiem, że multifinish dla mnie jest znacznie lepszy. Jest twardszy. Ten board finish taki jakby jest trochę gumowaty i ciężko go jakby ściągnąć na tej płycie gipsowej, więc multifinish polecam. To pewnie też jest dobre, znaczy no jest dobre, no mówię, nie jest złe, ale człowiek od tylu lat przyzwyczajony do tej pomarańczowej szpachli, więc będę się trzymał tego. To oczywiście wyrobię. Mam jeszcze kilka worków, no ale mówię, już nie będę się w to pchał nigdy. Multifinish. Zwycięzca. Kim jesteś? Zwycięzcą. Ciężko mi to wytłumaczyć i jeszcze ciężej Wam pewnie to wyobrazić, ale mam nadzieję, że pomogłem Wam tym
i uda Wam się wyszpachlować ścianę multifinishem. Nie jest to trudne, naprawdę, ale no mówię, musicie powiedzmy ubrudzić sobie ręce i zobaczyć faktycznie, jak to wygląda na ścianie. Po prostu trzeba się wziąć do pracy. Zapraszam do subskrypcji, niedługo będzie więcej materiałów. Zapraszamy również na nasz główny kanał Smaczne Podróże, gdzie pokazujemy nasze wyjazdy dalekie, małe, bliskie, ciekawe i nudne również. Zapraszamy.